Czasami człowiek musi sprawić sobie alkomat. Na przykład taki alkomat. Więc ja dzisiaj dla Was przetestuję alkomat. A dokładnie rzecz ujmując, Alcotrol Hero od X-Blitz. Ich nowy alkomat, który ma jedną bardzo fajną funkcję, ale o niej opowiem później. Zapraszam. Alcotrol Hero od X-Blitz. To jest właśnie mój pierwszy alkomat, który testuję. W sumie chyba pierwszy alkomat, który w ogóle posiadam. Alkomat elektrochemiczny, który jest, tak jak widzicie, dosyć sporawy. Ja nie lubię dużych rzeczy z jednej strony, ale z drugiej w sumie dosyć wygodnie siedzi w ręku i może gdyby był mniejszy, to byłby mniej wygodny. Tak mogę podejrzewać. Ma dosyć duże przyciski. Podejrzewam, że jest taki moment jego w korzystaniu, kiedy duże przyciski są plusem. Tak jak widzicie, ma dosyć dużą czarną obramówkę. Tutaj jest wyświetlacz, który nie jest jakoś super duży, dość jasny, więc nawet w ciemności jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam się dzieje. Jeśli chodzi o zasilanie, 2 razy paluszki AAA go zasilają. Mamy w zestawie firmy Everactive. Nie wiem, ile podziałają, ale jest to na bateryjki, więc w porządku. 3 przyciski. Cofnij, włącz i OK. Cofnij przy okazji będzie miał jeszcze jedną funkcję, ale do niej zaraz przejdę, a teraz pokażę Wam działanie. Alkomat uruchamiamy środkowym przyciskiem Power. No i czekamy, aż odliczy sobie tam te 10 sekund. Widzę, że bateria jest pełna. Teraz możecie zobaczyć właśnie jego wyświetlacz. I gdy zejdzie do zera, no to dmuchamy. Do momentu, aż wyda dźwięk, wtedy mamy weight, no i pokazuje nam promile. No cóż, jeżeli spodziewaliście się, że w tej recenzji będzie coś więcej czy coś innego niż 0, to mam dla Was złe wiadomości. W taki sposób działa. Co jeszcze możemy na nim sprawdzić? Przyciskiem cofnij, gdy sobie go kliknę, bez względu na to, w jakim momencie on aktualnie jest, no to mogę sobie wrócić do moich poprzednich wartości. Więc możecie zobaczyć, jakie miałem wartości, chociażby w recenzji pisemnej Wam opowiadałem o pewnych wartościach. Odsyłam Was tam. I tutaj cofając, mogę sobie sprawdzić, jakie miałem poprzednie, jaka jest, na przykład jak mi idzie, czy idzie raczej w stronę, że jestem bardziej pijany, czy zaczynam trzeźwieć. Ostatnie 10 wartości on nam pokazuje, więc jak dla mnie 100% wystarczająco. Funkcja, o której chcę Wam powiedzieć, to jest funkcja, którą X-Blitz się chwali, a dotyczy różnych krajów. Jeżeli podróżujecie po Europie, po świecie, to możecie zauważyć, że w różnych krajach mamy różne normy. Mimo że w całej Unii Europejskiej teoretycznie jest 0,5 promila, jako ta taka norma, kiedy jeszcze możemy prowadzić samochód, to w Polsce mamy 0,2 i w wielu krajach. Na Słowacji czy Węgrzech mamy 0, czyli w ogóle nie możemy pić alkoholu, jeżeli mamy zamiar prowadzić samochód, a w takiej Wielkiej Brytanii, ciekawe czemu, mamy 0,8, czyli człowiek jest tak srogo wstawiony, ale może tak jak mniej więcej trafisz w ulicę, to jest ok. No ja nie jestem za tym. Ja mam zasadę, że gdy prowadzę, to po prostu nie piję alkoholu, czy nigdy nie prowadzę po alkoholu. Były takie breloczki kiedyś, ale ja się tego trzymam. Taka wewnętrzna zasada. I ten alkomat pozwala ustawiać normy. Ustawianie norm, czyli możemy sobie ustawić, kiedy on nas informuje, bo w zależności od tego, ile wydychamy, to może nam wtedy powiedzieć, czy jesteśmy ok, tak jak było 0,0, czy jest high, bo tutaj jest taka mała dioda, tutaj jest ta dioda, która informuje nas o tym, że jest ok albo nie. Ona się świeci na zielono albo świeci się na czerwono. I ten czerwony oznacza, czy przekroczyliśmy tą normę. W Polsce to jest 0,2, ale gdy jedziemy do innego kraju i chcemy być zgodni z tamtym prawem, na przykład, no to możemy sobie ustawić po prostu, dajmy na to 0,5 albo w Wielkiej Brytanii 0,8. Zmieniamy normę i on wtedy informuje nas o tym, czy przekroczyliśmy tą normę z tego kraju, w którym się znajdujemy, co jest fajne. Ja do dzisiaj pamiętam, jak kiedyś byliśmy u coacha na Couchsurfingu we Francji. No we Francji jest 0,5, więc on taki srogi kieliszek wina wypił, no i wtedy dopiero wsiadł do samochodu i nas poprowadził. Czego mi brakuje w tym alkomacie? Czego mi brakuje w każdym alkomacie? Brakuje mi funkcji Smart. Po prostu tego, żeby on się łączył z aplikacją, gdzie miałbym dostęp do wyników, wszystkich tak naprawdę wyników, jakie on sobie
sczytywał, gdzie mógłbym sobie mieć taką prostą listę rozwijalną albo mapkę, gdzie sobie wybieram kraj, w którym jestem i on się ustawia. A w ogóle już perfekcyjnie, gdyby on działał na geolokalizacji i ja przekraczam granicę danego kraju, on się sam ustawia. To jest pomysł dla XBlitza. Nie mam tutaj żadnych praw patentowych, bo nie tworzę alkomatów, więc możecie coś takiego dorzucić. Wtedy będzie genialny. A wydaje mi się, że nie jest to specjalnie skomplikowane. No i poza tym to jest jedyne, czego mi brakuje w tym urządzeniu. Moim zdaniem każdy powinien mieć minimum 2 alkomaty w domu i w samochodzie. Bo pamiętajmy, jest dużo wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców i nie ma sensu ryzykować. Sprawdźcie się. Po prostu gdy wypijecie alkohol, minie, nie wiem, kilka godzin, nie wiecie, mogę, nie mogę jechać, albo na drugi dzień. Taki alkomat wam po prostu powie i nie macie albo kaca zwykłego, albo kaca moralnego. Bez względu na to, jakiś rodzaj kaca, a z tym jest spoko. Ten urządzonko od XBlitz All Control Hero spełnia się. Jest wygodny, działa, pokazuje te wartości, jakie powinien. Jego cena to okolice 200 zł, więc nie orientuję się jakoś super w rynku alkomatów, ale chyba tak w miarę ok. Tak jak zerkałem, to w miarę ok. Więc to wszystko z dzisiejszej recenzji. Serdecznie dziękuję Wam za to, że ją oglądaliście. No i do zobaczenia w naszych pozostałych filmach. Jedźcie ostrożnie.